Za każdą wiedzą zapisaną w książkach kryją się lata cudzych doświadczeń i czyjś ból. Niektóre lekcje zostały opłacone potem łzami, a czasem nawet życiem tych, którzy przed nami szli. Norweski odkrywca Roald Amundsen przed lat żył wśród Eskimosów, tych, którzy znali mróz lepiej niż jakikolwiek instrukcja czy teoria. Dzięki nim nauczył się, jak przetrwać i zrozumiał, że w głębokim śniegu tylko psy są w stanie podołać wyzwaniu. Pojął wtedy najważniejszą zasadę: z lodem się nie walczy, z lodem się współpracuje. 20 października 1911 roku Amundsen wyruszył w stronę Białej Pustki, a 14 grudnia dotarł na biegun południowy. Zatknął flagę i niemal natychmiast ruszył w drogę powrotną. Dokonał czegoś, co dla wielu wydawało się niemożliwe. Odniósł spektakularny sukces. Został zapamiętany jako człowiek, który zdobył biegun i ocalał. Co najważniejsze, do domu wrócił żywy nie tylko on, lecz także wszyscy jego ludzie. W tym samym czasie w stronę biegun wyruszył brytyjski oficer Robert Falcon Scott. Zaufał potędze imperium i nowoczesnej technologii. Wkroczył w lodową pustkę jak na pole bitwy. Szybko okazało się, że maszynę zawiodło. Konie padły i ludzie musieli ciągnąć sanie własnymi siłami. Wyczerpany Scott dotarł na biegun tylko po to, by zobaczyć norweską flagę łapoczącą na wietrze. Był drugi i przegrał wyścig, ale najgorszy dopiero miał nadejść. Droga powrotną stała się koszmarem. Głód, mróz i wyczerpanie zabierały jego ludzi jednego po drugim. Niestety wszyscy zginęli zaledwie kilka kilometrów od magazynu z żywnością. To wydarzenie zapisało się w historii jako jedyną z największą tragedii w dziejach ludzkiej eksploracji. Trzy miesiące jesteś z nami. Słyszymy twój pierwszy głos. Jakbyś mówiła: tato, patrz, czeka na nas piękny los. 3 miesiące już za nami, całe życie przed tobą. Zawsze będziemy blisko, twoją najbliższą osobą. Małe rączki, wielka miłość, które w sercach wciąż niesiemy. Że jesteś częścią nasza dwójka, bardzo dziękować chcemy. Cześć, nasza mała przyjaciółko, to ja, twój tata. Dziś jest 22 stycznia 2026 roku. Jesteś z nami już od 3 miesięcy. Widzę, jak bardzo się zmieniłaś. Zaczynasz wydawać pierwszy dźwięk. To jeszcze nie są słowa, ale to już nasza pierwsza prawdziwa rozmowa. Z ogromną determinacją próbujesz powiedzieć nam o swoich uczuciach i radości. Ja i mama, gdy na ciebie patrzymy, wciąż trudno uwierzyć, że naprawdę jesteś z nami. Kochamy cię, gdy płaczesz, gdy się uśmiechasz i gdy patrzysz na nas swoimi mądrymi oczami. Czasami patrzę, jak leży obok mamy i czuję, że porozmawiacie się bez słów, samym spojrzeniem. Stałeś się całym jej światem, a on czuwa nad tobą każdą swoim oddechem. Córeczko,
Dziś wspólnie wychodzimy na wyższy poziom Twojego życiowego wyposażenia. Nauczymy się razem, jak iść przez życie, nie płacąc ceny, które ktoś inny już za nas zapłacił. To nasz trzeci etap uczenia się. Nauka z doświadczeń innych. Miesiąc temu mówiłem Ci, Nino, że blizny mogą być złote. Rozmawialiśmy wtedy o nauce na własnych błędach. O drodze, które choć niezwykle skuteczne i budujące nasze siłę, momentami bywa bolesne i może pozostawić w nas głębokie ślady. Dziś chcę Ci jednak pokazać, jak zrobić to złoto, jednocześnie pozostawiając czarka w całości. Chcę odkryć przez Tobą drogę znacznie mniej bolesną. Drogę, na której nie musisz doświadczyć wszystkiego na własnej skórze, płacąc za naukę wysoką cenę i ogromny wysiłek. To ścieżka, dzięki której nauczyć się mądrego, świadomego życia oraz tego, jak rozróżniać dobro od zła. Doświadczenie innych staje się dla nas gotową lekcją. Ich sukcesy, błędy i trudne decyzje świecą nam dziś niczym latarnia w ciemności. To światło pomaga nam unikać wielu niepotrzebnych potknięcia na drodze życia. Dzięki niemu możemy iść mądrzej, pewniej i znacznie szybciej odnaleźć własny kierunek. Możesz zapytać, tato, ale gdzie możemy szukać tych drogowskazów? Oczywiście możemy obserwować ludzi i czerpać z ich doświadczeń zarówno tych, którzy odnieśli sukces, jak i tych, którzy musieli podnieść się po bolesnej porażce. Każda z tych historii uczy nas czegoś innego. Istnieje jednak droga szczególna, uniwersalna, dostępna dla każdego i zdumiewająco prosta. To ścieżka, która wybiera się dziś najrzadziej, choć to właśnie w niej skrywa się największa siła. Tą drogą są książki. Pomyśl o tym, Nino. Mamy tylko jedno życie, kilka dekad i wystarczająco mało czas, by uczyć się wyłącznie na własnych błędach. Jak pisał Joanna Chmielewska, uczymy się na cudzych błędach, bo sami wszystkich popełnić nie zdążymy. Nasz czas to najdroższa waluta, jaką posiadamy. Gdybyśmy chcieli zdobywać mądrość wyłącznie na własnych potknięciach, nie starczyłby nam na to nawet 1000 lat. Książki dają nam możliwość zaoszczędzania czasu i wysiłku. Autorzy często spędzają całe dekady, filtrując mądrości minionych pokoleń tak, by poddać nam jej czyste esencje w najprostszej formie. Kartezjusz napisał: czytanie dobrych książki jest niczym rozmowa z najznamienitejszymi ludźmi minionych wieków. Córeczko, nie chciałbym, abyś kiedykolwiek pomyślał, że twoja tata się wymądrza lub uważa się za kogoś nieomylnego. Jestem świadoma, jak wiele jeszcze nie wiem i wiem, że mi daleko do mądrości. Kilka lat temu, po przeprowadzce do Polski, zacząłem słuchać audiobooków, wyłącznie po to, by nauczyć się języka. Z czasem odkryłem jednak coś ważniejszego. W książkach zapisane są doświadczenia ludzi, którzy szli życie przed nami, często potykając się, myląc i ucząc na własnym bólu. Może ich historia nie dają gotowej odpowiedzi, ale pomagają unikać niepotrzebnych bólów i przejść przez życie trochę spokojniej. Dlatego sięgam po książki nie po to, by odkrywać wielkie tajemnice świata, ani stać się mądrym człowiekiem.
Czytam z nadzieją, że dzięki cudzym doświadczeniom uda mi się oszczędzać choć trochę czasu i bólu oraz popełnić mniej błędów na co dzień. I właśnie tak zacząłem czytać książki. Chciałbym polecić Ci ten skarb, ale zawsze z umiarem. Pamiętaj, że światło pomaga widzieć, lecz jego nadmiar może oślepiać. Nawet to, co dobre, w nadmierze staje się ciężarem. Szukaj w życiu złotego środka, także w czytaniu i zdobywaniu wiedzy. Książki jest jak lekarstwo. Działa najlepiej wtedy, gdy jest dobrane z rozwagą. Żaden autor nie jest nieomylną włócznią, to tylko człowiek patrzący na świat ze swojej perspektywy. Czytaj z otwartym umysłem, ale zawsze zachowaj własne, niezależnie myślenie. Jeśli jakaś lektura Ci nie służy, odłóż ją bez poczucia winy. I pamiętaj jeszcze jedno, wiedza to nie życie. Książka może wskazać drogę, ale nigdy nie przejdzie je za Ciebie. Lepiej zmienić w sobie jedną małą rzecz, niż przeczytać 100 książki i pozostać tym samym człowiekiem. Książki mają pomagać nam żyć pełniej, nigdy zastępować ludzi, miłość i odwaga do działania. Jak zawsze, Nino, mam dla Ciebie odpowiedź, tym razem o szczęściu i pychu. Dawno temu mieszkał stary człowiek wraz ze swoim synem. Gdy ich jedyny koń uciekł, sąsiedzi lamentowali. Co za straszne nieszczęście. Starzec odpowiedział spokojnie. Może tak, a może nie. Kilka dni później koń powrócił, przyprowadzając ze sobą całe stado dzikich koni. Sąsiedzi gratulowali mu. Ale masz niesamowite szczęście. Starzec znowu odparł łagodnie. Może tak, a może nie. Wkrótce jego syn, próbując okiełznać jednego z dzikich koni, spadł z niego i złamał nogę. Ludzie z wioski żałowali go. To prawdziwy pech. Co za tragedia. Starzec, nie zmieniając wyrazu twarzy, powtórzył. Może tak, a może nie. Niedługo potem wybuchła wojna. Armia zabierała wszystkich młodych mężczyzn na front, ale syn starca został w domu z powodu złamanej nogi. Sąsiedzi mówili z westchnieniem, jakie masz wielkie szczęście. A starzec jak zawsze odpowiedział, może tak, a może nie. Pytanie do Ciebie, moja mądra córeczko. Jak myślisz? Powiedz mi, ile razy w tej historii starzec naprawdę zaznał szczęścia, a ile razy spotkał go prawdziwy pech. Być może te słowa nadal są aktualne w Twoich czasach, a może nie. Zakładam zresztą, że w momencie, gdy oglądasz ten film, jesteś już 10-krotnie mądrzejszy ode mnie. Masz pełne prawo nie zgadzać się z moimi myślami. To jest Twój świat i Twoje życie. Będziesz w nim żył na własnych zasadach. Pamiętaj, że zawsze stoję za Tobą dwaj mężczyźni. Pierwsza to ja, tata, z przyszłości, który pisał te słowa. Drugi to mój przyszły ja. Ten tata, który mam nadzieję jest teraz przy Tobie. Chroni Cię oraz zapewnia Cię bezpieczeństwo i spokój. Zawsze wracaj do Niego, bo On nosi moje aktualne myśli i z pewnością jest znacznie mądrzejszy ode mnie. Bez względu na wszystko, obaj wierzymy w Ciebie bezwarunkowo. Cokolwiek będziesz robił i kimkolwiek się staniesz, zawsze będziemy z Ciebie ogromnie dumni.
Dziękuję Bogu za te nasze 3 miesiące razem. Proszę Go o Twoje zdrowie, mądrość i wewnętrzną odporność, abyś mogła z odwagą kroczyć przez świat. Z niecierpliwością czekam na nasze kolejne spotkanie. Dokładnie za miesiąc, 22 lutego 2026 roku. Opowiem Ci o 4. i ostatnim etapie naszej nauki, o refleksji. Zastanowimy się wtedy wspólnie, jak z tych wszystkich lekcji zbudować Twój własny, niezawodny kompas wewnętrzny. Twój przewodnik z odległej przeszłości, tata.